Dramatyczne zmniejszenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, ale nie o tym będzie audycja, tylko o wpływie tej decyzji, możliwym wpływie i różnych scenariuszach, podkreślam różnych, na gospodarkę i na rynek nieruchomości. Nie będę tutaj się włączał w taką ogólną dyskusję o tym, a Rada Polityki Pieniężnej zrobiła decyzję polityczną, albo to była słuszna decyzja i tak trzeba było zrobić, bo to nie ma sensu. Zostawmy te dyskusje ekonomistom. Oni uwielbiają dyskutować. Przypominam jednak, że ekonomia to nie jest taka nauka jak matematyka i nie jest też taka wiedza jak inżyniera, czyli gdzie wzory pozwalają coś obiektywnie wyliczyć. Ja jestem inżynierem, wobec tego zajmę się takim realnym wpływem tej decyzji na rynek nieruchomości, na ceny mieszkań, bo to ważne dla Was, a może być różnie. Od razu powiem, że w ogóle rynek kształtowany jest tak naprawdę nie przez jakieś opinie publicystów, ekonomistów, tylko przez to, jak my, jako ogół, uważamy, jakie mamy poglądy na temat przyszłości. I lęków jest dużo. Jeżeli ludzie się boją, to nie podejmują decyzji inwestycyjnych. A dzisiaj ich decyzje inwestycyjne może wspierać to, że jeszcze raz wrócę do tego wykresu, że widzą ten spadek i czekają na większy spadek, bo myślą sobie, skoro tak szybko rosło, to może będzie również szybko spadać. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, gospodarka, zapraszam, subskrybuj nasz kanał. Zachęcam do podawania nowych tematów, sugerowania nowych tematów audycji. Tym, co chcą wiedzieć więcej o obrocie nieruchomościami, zapraszam na szkolenia na Cement24 oraz na nasz serwer Discord, gdzie jest wiele dyskusji. Przejdźmy zatem może do tej gospodarki. I omówimy tak, los budownictwa, nastroje wśród deweloperów, możliwe zachowania kupujących nieruchomości oraz ogólnie tło gospodarcze, czyli jak zmienia się produkcja gospodarcza, jak się zmienia gospodarka na świecie, bo to wbrew pozorom jest ważne. I żeby przejść do tego ogółu, to pokażę taką pierwszą informację ogólną. Zobaczmy sobie produkt brutto, wzrost tego produktu lub spadek w krajach należących do Unii Europejskiej, czyli nam bliskich. Polska. Proszę bardzo, sam koniec tego peletonu za drugi kwartał 2023. Mamy spadek, potężny spadek. Sama Unia, to ta czerwona tutaj taki punkcik na delikatnym plusiku. No ale zobaczmy, jakie kraje przodują. Litwa, Słowenia, Grecja, Chorwacja, Malta, Rumunia. Finlandia, niektóre z tych krajów, powiem szczerze, ich produkt jest mniejszy pewnie niż województwa mazowieckiego. Nic nie chcę ujmować tym krajom, ale to są małe kraje i gdzieś tutaj dopiero w tym miejscu z takim niewielkim wzrostem, ale jednak jest Francja. Nas bardziej jednak na przykład interesują Niemcy, w których się nic nie dzieje, Włochy, może Hiszpania, kraje, z którymi mamy większą wymianę, bo Niemcy to jest nasz bardzo duży partner i to nasza wymiana, nasz produkt, nasza produkcja jest ważna, uzależniona od nich. Jeżeli u nich jest źle, jeżeli na przykład kupują mniej, to u nas może być też nie najlepiej. Powiedzmy delikatnie, spójrzmy na PKB Niemiec w cenach stałych. No tutaj mamy jakiś taki nagły dołek, ale to wiadomo dlaczego, zresztą z COVID-u odbicie i co? I miało rosnąć, a nie rośnie. Ta linia jest taka, powiedziałbym, lekko spadkowa nawet na końcu. Stabilizacja, nie ma odbicia gospodarczego, o którym myśleliśmy. Więc może
ta decyzja Rady Polityki Pieniężnej, ja w ogóle nie chcę jej tłumaczyć, bo to nie jest moja sprawa, była podyktowana taką obawą, co to będzie w Polsce. Zresztą spójrzmy się przy okazji właśnie na taką tabelę wzrostu produktu narodowego. I tak szczerze mówiąc, no to Polska nie ma się czym chwalić z tym swoim wynikiem. No nie jest, krótko mówiąc, dobrze w naszej gospodarce i dlatego być może Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o tak gwałtownym obniżeniu stóp, bojąc się, że my wpadniemy w recesję. I teraz mamy kilka takich sytuacji. Najpierw jeszcze przejdźmy do sytuacji w budownictwie właśnie i sytuacji światowej. To, co widzicie, to jest wykres cen prętów zbrojeniowych na świecie, jak one się zmieniały. Widać wyraźnie, że ta cena taka jeszcze 1,5 roku temu, czy też no niecałe nawet 2 lata temu, była gdzieś tam po prostu gdzieś na szczytach te pręty zbrojeniowe, a teraz spadły. Dlaczego ja ten wykres pokazuję? Otóż on ma duże znaczenie. Wiele materiałów budowlanych, surowców wykorzystanych w budownictwie, ich ceny zmieniają się tak, jak zmienia się rynek światowy. Należą do tego m.in. ceny stali zbrojeniowej i pewnie słyszycie, że jakiś tam Evergrande deweloper numer 2 w Chinach pada, ale tam również pada deweloper numer 1. Chińczycy na złość władzom kraju postanowili przestać kupować. Władze kraju nawet obniżyły stopy procentowe, a Chińczycy nadal złośliwie nie kupują, bo widzą, że jest bezrobocie ogromne, zwłaszcza wśród ludzi młodych, że rząd nie ma żadnych propozycji dla tych ludzi. Rząd, który zrobił najpierw taką restrykcyjną bardzo politykę zero COVID, mało nie zarżnął, a właściwie zarżnął swoją gospodarkę, po czym ją poluzował politykę i nie ma ożywienia w Chinach. Ale jeżeli oni, i nie tylko oni, przestają budować domy, mieszkania, bo one stoją puste, to zapotrzebowanie na takie produkty jak stal zbrojeniowa i nie tylko, na wiele innych produktów związanych z budownictwem spada. Po prostu spada. I czego się boją na przykład dzisiaj deweloperzy? To jest też ciekawe. No bo zobacz sobie, ktoś niecałe 2 lata temu kupił i wbudował pręty zbrojeniowe w takiej ogromnej cenie. Dziś jego konkurent te same pręty zbrojeniowe kupuje i wbudowuje po cenie znacząco niższej. Może się zdarzyć, że Twoja budowa już ukończona i budowa tego człowieka, który kupił materiały znacznie taniej, ale przecież sprzedaje te swoje osiedle, tę swoją instytucję na etapie budowy, trafi na rynek w tej samej niemal chwili. I teraz jaka jest szansa konkurencji między deweloperami, jeżeli ten, co zaczął później budować, poniósł o połowę mniejsze koszty budowania, koszty robocizny, koszty materiałów i tak dalej, bo robocizna również może spadać, zapotrzebowanie na to robociznę, ja wiem, inflacja, żądania płacowe rosną, ale z drugiej strony, jeżeli spadek na budowach jest o 1/3 czy o połowę, no to przecież ci wykonawcy również będą skłonni do negocjacji. To samo i to wiadomo, że są skłonni dostawcy materiałów. Ceny u producentów mogą oficjalnie rosnąć, ale taki dostawca materiałów ma na przykład marżę 30% i on po prostu sprzeda czasami po kosztach, żeby utrzymać płynność, albo da ogromny rabat po to, żeby jego konkurent nie sprzedał. Czasy, w których nabywcy materiałów budowlanych prosili się sprzedawców o łaskę, o możliwość kupienia i licytowali się, kto pierwszy zapłacił, ten lepszy, minęły. Na jakiś czas te czasy minęły. Nie powiem, że bezpowrotnie, bo każdy rynek kołem się toczy, tak jak fortuna. Ale
to oznacza, że producenci niekoniecznie muszą w tej chwili podejmować produkcję. Tym bardziej, że deweloperzy na przykład teraz mają dość łatwy zbyt dzięki kredytowi, bezpiecznemu kredytowi 2%. No i skoro zapotrzebowanie na kredyty wzrosło, ludzie się rzucili na ten kredyt 2%, no to deweloperzy mogą wyprzedać to, co już mieli i co mieli trudność ze sprzedania, wyprzedać po wyższych cenach, podnosząc ceny. Tak zresztą robią. Zresztą zwyżka cen nieruchomości nastąpiła również na rynku wtórnym i to nastąpiła jeszcze przed wejściem w życie, czyli przed lipcem tego programu o bezpiecznym kredycie 2%. Przy okazji widzicie tutaj też indeks popytu na kredyty mieszkaniowe, który tutaj ta czerwona linia taka, to łamana pokazuje zapytania o kredyty i w sierpniu 2023 mamy 300% kredytu indeksu. Wydaje się, że to jest rekord. No, tak szczerze powiedzmy, to zobaczcie sobie te takie szare słupki. To jest odniesienie rok do roku. I gdzie ten słupeczek był w zeszłym roku w sierpniu? Tak niziutko. Tu są rekordy, a tu jest ten sierpień. Wobec tego porównanie się z sierpnia 2023 do nędznego sierpnia 2022 oczywiście może generować taki rekord indeksu, ale powiem prawdę. Prawda jest taka, że kredyty te mieszkaniowe stały się popularniejsze i sporo osób chciało właśnie w lipcu wystąpić o kredyty i w sierpniu. I mamy też w statystykach tych kredytów udzielonych, które mamy dopiero za lipiec, już niewielki udział kredytów tych bezpiecznych, ale widzimy też, że troszeczkę spadają te zwykłe, które rekord, te zwykłe, czyli te nie z dopłatą państwa, które swój rekord ilości kredytów w 2022 uzyskały w czerwcu. Danych za sierpień nie mamy, one zostaną opublikowane dopiero gdzieś po 20 września, tak jak to zazwyczaj bywa, kiedy BIK publikuje te dane o kredytach. Jestem bardzo ich ciekaw. Oczywiście spodziewam się wzrostu i to znaczącego wzrostu udziału bezpiecznego kredytu 2%. Ciekawi mnie, jak zwykły kredyt. I to jest ważne też, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości. No bo z jednej strony przecież tani pieniądz, czyli tańszy kredyt, a dzisiaj po tej decyzji, kiedy nagrywam tę audycję, no to WIBOR 3-miesięczny jest 6,07, WIBOR 6-miesięczny 3,87, WIRON przy okazji jest 6,16, a 6-miesięczny 6,04, czyli jest lekko wyższy od WIBOR-u, co pewnie zresztą się skoryguje i proszę, ta audycja będzie za kilka dni, dopiero w poniedziałek publikowana, więc pewnie te wyniki i te procenty są inne, ale jest coś istotnego, innego. Zawsze, albo prawie zawsze jest taka zasada, że jeżeli ceny kredytu, dostępność kredytu, stopy procentowe spadają, to ludzie chętniej kupują nieruchomości, przez co ceny nieruchomości drożeją, bo jest większy popyt. Jeżeli zresztą stopy spadają, to po pierwsze raz, sama spłata raty jest niższa, a dwa, więcej osób ma zdolność kredytową, ale zawsze jest jakieś ale. Czy ludzie tak się muszą zachować? Pokazuję tutaj Wam historyczny wykres, ostatnie 3 lata, WIBOR 3-miesięczny. I spójrzmy się na ten WIBOR, który był takie dosyć niskie oprocentowanie tego WIBOR-u. Wiadomo, że wiele kredytów tych hipotecznych czy mieszkaniowych jest liczone w stosunku marża plus jak WIBOR i mieliśmy potem nagle gwałtowny wzrost aż do tego piku, po czym taki niewielki spadek. Zobaczcie, tutaj już niedawno, parę miesięcy temu, mimo że stopy procentowe nie były zwiększane przez Radę Polityki Pieniężnej, banki już zaczęły obniżać ten WIBOR i na końcu mamy taki malutka kreseczka, którą jeżeli się przyjrzycie, zobaczycie spadek właśnie z powodu tego gwałtownego obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Ale co to znaczy? Spójrzcie się jeszcze na to inaczej. Ludzie, przynajmniej niektórzy, mogą pamiętać historię.
Był czas, kiedy z powodu COVID-u i różnych innych powodów stopy procentowe, że tak powiem, szorowały po dnie i były bardzo niskie. Ludzie brali kredyty na mieszkania i na przykład w Warszawie to była mniej więcej taka proporcja, no mniej więcej, to mówię w przybliżeniu, oczywiście indywidualne wyliczenie może być inne, ale tak w ogóle to była, biorąc ogół, to była taka proporcja, że jeżeli brałeś kredyt na mieszkanie, taki standardowy przy standardowym wkładzie własnym, to i na standardową ilość lat, to rata takiego kredytu była równa czynszowi, który można było płacić, gdyby się takie mieszkanie wynajmowało. To oznacza, że ludzie, jeżeli widzieli, ok, tutaj muszę płacić komuś czynsz i kogoś wzbogacać, ale mogę płacić tyle samo i odkładam na własną przyszłość, na własne bogactwo, kupuję to mieszkanie, no to mówili, no to fajnie, to ja sobie kupię to mieszkanie, bo mnie na to stać. Ale potem nastąpił nagły wzrost właśnie WIBOR-u, wzrost oprocentowania. Również w tym samym czasie wybuchła wojna na Ukrainie, mniej więcej w tym samym czasie, i wtedy nagle przybyło tutaj Ukraińców i wtedy też nagle wzrosły czynsze. Ale, zawsze jest jakieś ale, to ale polega na tym, że te czynsze w Warszawie na przykład wzrosły mniej więcej o 30%, 40%, 25%, w zależności jakie to mieszkanie, jaka dzielnica, powiedzmy to był ten rząd przyrostu czynszu za mieszkanie. A raty wzrosły nawet, można powiedzieć, dwukrotnie. Niestety, niektórzy dostali oczywiście wakacje kredytowe, z których postanowili skorzystać, ale to też był od razu, przypomnę Wam, taki okres, kiedy banki oferowały w swoich produktach głównie kredyty o zmiennej stopie procentowej. Zaczęły w pewnym momencie oferować również tą stałą stopę procentową, jednak jej nie lansując, i część osób zmieniła swój kredyt ze zmiennej na stałą, ale część osób została przy tej zmiennej stopie procentowej, tak bardzo dużej wtedy, i mniej więcej gdzieś w tym okresie tych najwyższych stóp procentowych zaczęła się taka dyskusja w mediach o tym, że należy jednak promować te kredyty o stałych stopach procentowych. W związku z tym pewna część ludzi pewnie uznaje tak, aha, kredyt ze zmienną stopą procentową jest niebezpieczny. Przecież widzimy, co tutaj się stało. To nie tak dawno się stało. To nie jest coś, co można zapomnieć. Znajomi wzięli kredyt i nagle im w ciągu krótkiego okresu rata wzrosła dwukrotnie. Pewnie nieraz na spotkaniach swoich rozmawialiście i oni się żalili, więc nie chcecie powtórzyć ich błędu, jeżeli chcecie kupić mieszkanie, to możecie sobie pomyśleć, aha, lepiej wezmę kredyt ze stopą stałą. No i zobaczyliście, Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy i nagle również ten WIBOR spadł, czyli również kredyty, a także i spadnie WIRON, to od razu pokażę Wam WIRON. Tutaj jeszcze nie widzimy tego spadku, to są WIRON z 7 lipca, zobaczymy jaki będzie z 8, w chwili kiedy go nagrywam, tę audycję nagrywam, to jeszcze nie mamy tego WIBOR-u, tego WIRON-u, wróćmy do WIBOR-u, bo tu lepiej widać. Stopy procentowe spadły, a prezes Glapiński powiedział, że spodziewa się spadku inflacji oraz przewiduje w związku z tym, no przecież to jest logiczne, jeżeli będzie inflacja spadała, no to przecież on będzie również dążył do tego, czy też Rada Polityki Pieniężnej może dążyć do tego, żeby stopy procentowe spadały. Prezes, ja nie chcę tutaj cytować jego konferencji, ale mniej więcej tam bodajże padło tak, że w ciągu najbliższego roku te stopy spadną znaczy inflacja spadnie nawet do 5%. No to wobec tego na pewno wtedy, raczej na pewno bo to może być różnie, Rada Polityki Pieniężnej, jeżeli będzie utrzymywała to, co zawsze utrzymuje i co Europa utrzymuje, czyli ujemną stopę procentową, niższą niż inflacja, no to ta stopa procentowa nie pozostanie na poziomie 6%. W związku z tym
WIRON i WIBOR będą dalej spadać. W związku z tym, że mogę się obawiać, taka osoba, która chce wziąć kredyt, może obawiać się jednak wzięcia kredytu ze zmienną stopą procentową, bo zna doświadczenia swoich znajomych, ta osoba może sobie pomyśleć tak, nie musi, ale może, to ja może nie będę kupował tego mieszkania teraz, tylko poczekam sobie rok albo dwa i będę miał kredyt ze stałą stopą na jakiś czas, na przykład będzie to stała stopa 3%, 4%, 5%, nie wiem. To nie wiem, jaka będzie przyszłość. To słuchajcie, nie bierzcie mnie, że ja tutaj przewiduję przyszłość, tylko mówię, co może sobie ktoś myśleć. Tak to działa w rozwiniętych gospodarkach, w Stanach Zjednoczonych na przykład, gdzie kredyty hipoteczne są przez jakiś czas, jest tam na przykład na 30 lat kredyt, ale stopa procentowa jest ustalana na przykład na 10 lat, a potem może też się zmienić, ale też w jakichś określonych widełkach, to nie jest tak, że ona się zmieni dowolnie, no to wtedy, kiedy podnoszone są stopy procentowe, to ludzie po prostu nie biorą kredytów. Albo biorą je w niewielka ilość z tych osób bierze kredyt. I to może stać się w Polsce. Możemy się nauczyć takiej cierpliwości kupującego i stwierdzimy sobie, dlaczego mamy się zdać na kredyt, który będzie przez wiele, wiele lat na wysokiej stopie, jeżeli być może za rok te stopy spadną i nawet dobrze, no niech może nieruchomości będą drożały, a może nie, tego nie wiemy, ale my wolimy mieć tańszy kredyt, bo per saldo nam to wyjdzie na plus. Jeżeli jedna tak osoba pomyśli, to nie ma znaczenia dla rynku. Jeżeli tak pomyślą wszyscy, to ma ogromne znaczenie dla rynku nieruchomości, bo oznacza po prostu, że nie zadziała ten efekt, o którym mówiłem chwilę temu, że niskie stopy, obniżenie stóp procentowych natychmiast napędza zakupy. Ludzie mogą powiedzieć, nie czekamy. Ludzie przecież też widzą nie tylko to, co robią banki, ale widzą to, co się dzieje w gospodarce, czytają różne artykuły, różne opinie, mądrzejsze lub głupsze, ale różne i widzą takie zdania: gospodarka światowa zwalnia. No to już się włącza lampka ostrzegająca, jak światowa zwalnia, to czy Polska jest zawsze zieloną wyspą, czy też może my, którzy jesteśmy częścią tej światowej gospodarki, również jesteśmy narażeni na jakieś spowolnienie. Czy zatrudnienie będzie rosnąć, a może będzie trudniej o pracę? No po prostu nie wiadomo. Lęków jest dużo. Jeżeli ludzie się boją, to nie podejmują decyzji inwestycyjnych. A dzisiaj ich decyzje inwestycyjne może wspierać to, że jeszcze raz wrócę do tego wykresu, że widzą ten spadek i czekają na większy spadek, bo myślą sobie, skoro tak szybko rosło, to może będzie również szybko spadać. To nie ma gwarancji oczywiście, że tak będzie, to nie jest tak powiedziane, że się musi powtórzyć, ale schemat myślenia jest. Słuchajcie, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, gospodarka, to co tu się dzieje, zmiany w prawie, subskrybujcie koniecznie mój kanał, zapraszam, sugerujcie audycje, tematy audycji, które warto zrobić. Zapraszam też po wiedzę na szkolenia symen24.pl, gdzie znajdziecie sporo też nie tylko dla pośredników nieruchomości, ale również dla inwestorów, sporo informacji. Oraz zapraszam i zachęcam do zapisania się na nasz kanał Discord, nasze nowe dziecko, na którym czasami pojawiają się już teraz ciekawe audycje i ciekawa wymiana poglądów o gospodarce. Mam nadzieję, że ten kanał będzie się rozwijał, ten kanał Discord oraz nasz kanał YouTube. Oczywiście zachęcam również, żebyście udostępniali nasze audycje swoim znajomym. Cześć, trzymajcie się.